Ja się nazywam Bartłomiej Dumiłowicz i jestem świeckim misjonarzem kombonianinem, który od 2 lat pracuje na misji w Mozambiku. Dzisiaj chciałbym Państwu trochę przybliżyć ten kraj, Mozambik, trochę o historii Mozambiku, trochę jak wygląda Kościół w Mozambiku. Nie będę mówił o całej Afryce, tak tytuł tej prezentacji to jest Afryka nadzieją Kościoła, aczkolwiek Afryka to jest cały kontynent, więc trudno mówić o całym kontynencie. Ja mogę się swoimi refleksjami z tych 2 lat podzielić. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawe. Nie jestem z wykształcenia misjologiem, nie jestem historykiem Kościoła, więc to są, tak jak mówię, refleksje, jakieś obserwacje. Mam nadzieję, że w ciekawej formie uda się to Państwu przedstawić. Z wykształcenia jestem dziennikarzem, też ostatnie kilka lat przed wyjazdem pracowałem w Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi w Krakowie. Byłem odpowiedzialny za kontakt z darczyńcami, więc być może Państwo pisali list, ja odpowiadałem, albo rozmawialiśmy telefonicznie. Jak Państwo otrzymują korespondencję ze stowarzyszenia, to całkiem możliwe, że mieliśmy do tej pory jakiś kontakt korespondencyjny czy telefoniczny, bo kilka lat właśnie przed wyjazdem na misję pracowałem w Stowarzyszeniu Księdza Piotra Skargi. Tutaj też pani jedna mnie pytała, co to są za misjonarze kombonianie, więc też pokrótce powiem, że to są takie zgromadzenie typowo misyjne. Założycielem był święty Daniel Comboni, Włoch z urodzenia, z pochodzenia, który całe swoje życie zadedykował misjom w Afryce. On był bardzo zaangażowany na rzecz misji afrykańskich. Najpierw wyjechał z pewnego instytutu misyjnego, a później sam założył zgromadzenie, które teraz jest obecne właśnie szczególnie w Afryce, w Ameryce Południowej i też w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Tutaj w Polsce ma jeden dom w Warszawie, ojcowie kombonianie, drugi dom w Krakowie. Są też siostry kombonianki i tak jak ja jestem świeckim misjonarzem kombonianinem, bo osoby świeckie także mogą wyjechać na takie misje 2-letnie. Ja właśnie taką misję zakończyłem w marcu, więc troszkę o tym opowiem. Tutaj można sobie zwizualizować Mozambik na mapie. To jest południowo-wschodnia Afryka. Najłatwiej zapamiętać, że jest naprzeciwko Madagaskaru. Wyspa znana chociażby z takiej bajki dla dzieci, Pingwiny z Madagaskaru. Tutaj Mozambik na południe od równika. Była kolonia portugalska, która dopiero w 1975 roku uzyskała niepodległość, czyli nawet ten kraj nie ma jeszcze 50 lat niepodległości. Skąd w Afryce Portugalczycy? To wzięło się stąd, że była potrzeba sprowadzania różnych towarów z Indii. W tamtych czasach droga lądowa była bardzo niebezpieczna z powodu właśnie ekspansji muzułmańskiej, więc zaczęto używać drogę morską. Właściwie zaczęto odkrywać drogę morską, bo Portugalczycy jako pierwsi zaczęli próbować opływać kontynent afrykański. To myślę, że wszyscy pamiętamy z lekcji historii. Bartolomeo Diaz dopłynął do południowego wybrzeża Afryki, a później Vasco da Gama opłynął całą Afrykę. Udało mu się dopłynąć do Indii i ta droga handlowa przez pewien czas była tutaj pod panowaniem czy pod kontrolą Portugalii, ale oczywiście to nie jest tak jak dzisiaj, że można sobie do Afryki w kilka godzin lecieć samolotem, tylko wtedy ta droga trwała bardzo, bardzo długo, kilkanaście miesięcy, więc trzeba było po drodze się zaopatrywać. Stąd też te portugalskie kolonie w Afryce, żeby właśnie nabrać zapasów świeżej wody, żywności, owoców, żeby unikać chorób, takich szkorbut, więc po drodze były takie punkty zaopatrzeniowe, które później przeistoczyły się w misję. Tutaj jest kilka wymienionych. Mozambik to jest taka wyspa, którą też później zobaczymy na wyspach. Na zdjęciach, przepraszam, to jest taka wyspa, której nazwa Mozambik wzięła się od nazwiska lokalnego władcy, którego Portugalczycy tam spotkali, jak przypłynęli. On się nazywa Musa ibn Iki. Musa to jest takie typowe muzułmańskie imię, co też sygnalizuje, że właśnie na wschodnim wybrzeżu pierwsi byli muzułmanie. Przed
pojawienie się pierwszych Europejczyków już tam była od kilkuset lat obecność muzułmanów, więc w sumie mało jest takich miejsc na świecie, że muzułmanie przybyli przed chrześcijanami, ale właśnie Mozambik, całe to wschodnie wybrzeże, tak jak tutaj Państwo widzą, Sofala, Mozambik, Kilwa, Malindi, Mogadiszu, to już była mocna obecność muzułmanów. Tak, więc teraz pokrótce przybliżymy sobie, jak dalej ta historia Kościoła w Mozambiku się kształtowała. Świat został podzielony w takim traktacie Trocedillas między na wpływy portugalskie, hiszpańskie. To papież tak jakby podzielił świat, gdzie Hiszpania może mieć kontrolę, a gdzie Portugalia. I właśnie dla Portugalii przypadła Brazylia, Indie i Afryka i tam najwięcej właśnie kolonii portugalskich, gdzie papież w tym traktacie przydzielił tę ziemię Portugalczykom. O tych wielkich odkryciach geograficznych sobie mówiliśmy. I pierwsza msza święta na terenie dzisiejszego Mozambiku była odprawiona 11 marca 1498 roku, czyli 500 lat z hakiem temu, 500 lat później niż chrześcijaństwo pojawiło się w Polsce, bo to właśnie w czasie podróży na takiej wyspie, dzisiaj nosi nazwę Goa, odprawiono pierwszą Eucharystię na kontynencie, na terenie dzisiejszego Mozambiku, a pierwszy kościół powstał już kilka lat później, w 1505 roku, więc zobaczcie Państwo, jaka niesamowita różnica w stosunku do Polski, gdzie już pierwsze świątynie powstały przed rokiem 1000, tak? Właściwie 500 lat wcześniej, ponad 500 lat wcześniej niż w Mozambiku. Później szybko pojawiły się też pierwsze zgromadzenia, jezuici, dominikanie i co ciekawe, te zgromadzenia zakładały misje w interiorze, w głębi Mozambiku. Normalnie, generalnie ekspansja kolonialna czy punkty, gdzie kolonialiści byli obecni, to było tylko i wyłącznie wybrzeże. Dopiero dużo później, w XIX wieku, zaczęły się te ekspedycje do środka Afryki. Mozambik jest praktycznie takim jedynym przykładem, że te misje były zakładane i ekspansja kolonialna była także w głąb kraju, w głąb Doliny Zambezji. Czemu? No, były tam kopalnie złota, więc Portugalczycy mieli swój interes, żeby tam głębiej eksplorować ten kraj, ale zaraz krok za tymi odkrywcami, handlowcami pojawiali się pierwsi misjonarze i tam też były te misje właśnie jezuitów i dominikanów, bardzo prężne początkowo w XVI wieku, XVII. Bardzo to były prężne misje na początku, w XVI-XVII wieku, ale niestety już w XVIII wieku podupadły. Nawet w 1612 roku była założona administracja apostolska w Mozambiku, bo wcześniej cały teren Mozambiku należał do diecezji w Goa, czyli w Indiach. Te misje mozambijskie należały do Indii. Pierwsze takie sukcesy ewangelizacyjne, bo też było dużo chrztów, lokalni władcy zaczęli przyjmować sakramenty, zaczęli przyjmować Pana Boga. Dość szybko, już w XVIII wieku te misje podupadły, zostały opuszczone. Też był czas takiej dekadencji w Portugalii, w Europie. Był taki czas wtedy generalnego rozluźnienia, tak? I także te misje w Afryce podupadły. W XIX wieku taki słynny podróżnik, ale też misjonarz protestancki David Livingstone, może Państwo słyszeli takie nazwisko, odwiedził on tam całą Afrykę od zachodniego do wschodniego wybrzeża, przebył lądem i widział te zrujnowane misje i się bardzo dziwił, co to za budowle, co to za budynki, co to za pozostałości jakiejś cywilizacji, a to były te zrujnowane, opuszczone misje jezuickie i dominikańskie, założone 200 lat wcześniej. Jezuici w ogóle zostali wyrzuceni, ten zakon został rozwiązany, zostali wyrzuceni z całej Portugalii, ze wszystkich posiadłości portugalskich. Dominikanie wyjechali i zaczął się taki czas, gdzie w ogóle praktycznie nie było, oprócz tej stolicy, oprócz tej wyspy Mozambik, praktycznie misje zamarły. Tutaj możemy zobaczyć dwa pierwsze kościoły na południe od równika, tak, bo to nie chodzi o cały kontynent afrykański,
to na pewno Państwo wiedzą, że nawet chrześcijaństwo do Afryki dotarło wcześniej niż do Europy. Mamy już w Dziejach Apostolskich tego dworzanina z Etiopii, który przyjął chrzest. Myślę, że znamy zapisaną historię w Dziejach Apostolskich. Później były też przecież bardzo prężny kościół w Egipcie, w Aleksandrii, w Etiopii, więc to chodzi o w północnej Afryce kościół był od początku chrześcijaństwa bardzo, bardzo obecny. Święty Augustyn przecież to był biskup z północnej Hiszpanii, ale jeżeli chodzi o ten teren na południe od równika, to pierwszy kościół to jest ten po lewej albo ten po prawej stronie. Czemu mówię albo? Bo ten po lewej nieprzerwanie od 1505 roku w takiej formie, jakiej jest, ale stoi. Tak? Został wybudowany właśnie na tej wyspie Mozambik w 1505 roku. Nosi wezwanie naszej Pani Bastionowej, Nossa Senhora de Baluarte. A ten kościół z prawej jest 3 lata młodszy, ale jest zrekonstruowany. Przez 300-400 lat go nie było. To jest ta miejscowość Malindi. Na tej wcześniejszej mapie mieliśmy tę miejscowość. To jest w dzisiejszej Kenii. No i tam Portugalczycy też założyli taki punkt zaopatrzeniowy, ale potem i wybudowali taką skromną kaplicę. Później zrezygnowali, zmienili miejsce zaopatrywania się. Przez 300 lat nie wiadomo, co się z tą kaplicą działo. Prawdopodobnie całkowicie była zniszczona i dopiero w XIX wieku była zrekonstruowana, więc można powiedzieć, że ta po prawej kaplica czy kościół był pierwszy, ale potem przestał funkcjonować, a ten po lewej nieprzerwanie od ponad 500 lat służy. Teraz właściwie tylko jako taka pamiątka historyczna, tylko raz w roku tam jest sprawowana Eucharystia, ale jest jako budynek zachowany, jako taka pamiątka. To jest Gonçalo de Silveira, jezuita, pierwszy męczennik mozambijski. Wiadomo, nie pochodzenia mozambijskiego, chociaż już w tym XVII wieku byli pierwsi seminarzyści z Mozambiku. Wiadomo, oni byli wysyłani do innych krajów, żeby studiować, ale już pierwsi lokalni seminarzyści wtedy byli. Właśnie u jezuitów czy u dominikanów, a ten Gonçalo de Silveira to jest Portugalczyk, ojciec, który pojechał na te misje jezuickie w XVI wieku i na początku służył, pracował na wybrzeżu, chrzcił, odniósł wiele takich sukcesów ewangelizacyjnych, a potem zapragnął jeszcze głębiej tą swoją pracę poszerzyć, rozwinąć i właśnie w głąb tej doliny rzeki Zambezi do królestwa Monotapy, tam gdzie były te kopalnie złota. Może też Państwo kojarzą z historii takie coś jak Wielkie Zimbabwe. To było imperium, praktycznie jedno z niewielu imperiów lokalnych, afrykańskich, gdzie Afrykańczycy stworzyli państwo, silną strukturę państwową, budynki z kamienia, silną taką organizację państwową. Praktycznie jak w Europie czy w Ameryce Południowej też Afrykańczycy, rzadko, ale tworzyli takie struktury. I to Wielkie Zimbabwe funkcjonowało jeszcze przed przybyciem Portugalczyków, potem podupadło, ale takim następcą było to Królestwo Monotapy. Były te kopalnie złota słynne i ten Gonçalo de Silveira pojechał tam ewangelizować u króla na dworze. Też początkowo był bardzo popularny, odniósł sukcesy, chrzcił dworzan tego króla, ale były bardzo silne wpływy muzułmańskie. Muzułmanie bali się, że ci Portugalczycy, którzy tam przyjechali, zabiorą im interesy związane z tym handlem i nagadali królowi, że ten jest niebezpieczny, misjonarz, że jest szpiegiem. No i tutaj kazali go niestety zabić. To jest taki pierwszy męczennik, który oddał właśnie życie za Mozambik. Niestety na zlecenie tych handlarzy muzułmańskich został zabity. Oficjalnie nie jest ogłoszony świętym, ale beatyfikowanym, ale to jest taka postać historyczna, o której można też poczytać. Tutaj kilka takich przykładów architektury kolonialnej, takich starszych zabytków właśnie z terenu Mozambiku. To jest katedra w miejscowości Quelimane. To jest tam, jak Państwo widzieli, tą Sofalę. To też był bardzo ważny taki punkt, gdzie Portugalczycy się zaopatrywali w wodę, mieli swoją fortecę, twierdzę,
która później też była porzucona, bo to Kilimani miało lepsze takie warunki do żeglugi i to jest taka z XVII wieku katedra. Obecnie muzeum, jest nowa katedra wybudowana na kilkaset metrów stamtąd, ale to też kościół XVII-wieczny, no to w Polsce mamy ich bardzo dużo, ale w Afryce to jest no, rzecz unikalna, rzadka, tak? Której nie ma zbyt często. Tutaj taki inny kościół, to jest kościół Miłosierdzia, też właśnie na tej wyspie Mozambik. Zobaczcie Państwo, tam w dali widać plaże, palmy. To jest na tej wyspie Mozambik, która była przez kilkaset lat stolicą Mozambiku, stolicą kolonialnego Mozambiku, więc właśnie dużo było misji, kościołów, szpital, dużo misji, więc do tej pory tam jest około 10 kościołów. W większości są opuszczone, no bo teraz tam praktycznie jest szkoła, tak? I jak szkoła funkcjonuje, no to uczniowie z interioru uczą się i uczestniczą też w nabożeństwach, we mszy świętej. Jak uczniowie mają wakacje, to we mszy niedzielnej uczestniczy 50 osób, reszta to muzułmanie, więc jest kościół parafialny, ale praktycznie jakby nie ci uczniowie, którzy są przyjezdni, mieszkają w internacie, to praktycznie na tej wyspie są sami muzułmanie obecnie. Inny kościół, tutaj właśnie było kolegium jezuickie. Tu widać też taka architektura typowa dla jezuitów, taką założyli tam szkołę w XVII wieku i kościół świętego Pawła. Obecnie jest to muzeum. Potem to był też, jak już jezuitów wypędzono, no to mieścił się tam pałac gubernatora i jest takie muzeum do zwiedzania. Kościół ma swoje wyposażenie, ale też nie jest użytkowany na co dzień, tylko raz czy dwa razy w roku jest odprawiana msza święta. To jest fort Świętego Wawrzyńca. Co ciekawe, jest położony na takiej osobnej wyspie i normalnie tam są 2 metry wody, ale kilka dni w roku jest tak silny odpływ, że można tam przejść suchą stopą, jak widać. Tutaj jak się ta skała kończy, no to jest taki normalnie poziom wody, nawet ponad 2 metry, ale kilka dni w roku odpływ jest tak silny, że można tam przejść pieszo i sobie pozwiedzać. A tutaj fort Świętego Sebastiana z tym kościołem w głębi, który już wcześniej pokazywaliśmy. Cała ta wyspa Mozambik jest wpisana jako światowe dziedzictwo UNESCO, światowe dziedzictwo ludzkości za tą architekturę kolonialną, za te różne kościoły, forty. I to jest jedyne miejsce w Mozambiku wpisane na tą listę UNESCO. I potem można powiedzieć, od ten XVIII wiek i do połowy XIX wieku praktycznie życie religijne wegetuje w Mozambiku. Dopiero w XIX wieku, jak inne państwa kolonialne zaczynają interesować się Afryką, jest konferencja w Berlinie, zaczynałem się dzielić, kto otrzyma jaką część Afryki, to też Państwo pewnie wiedzą o tym, nie? To był taki słynny podział, tak? Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Portugalia dzielili się Afryką, tak? Kto będzie kontrolował jaką część Afryki. Portugalia zaczęła się bać, że straci, bo to tylko teoretycznie kontrolowała ten Mozambik, ale tak naprawdę już nie było tam takiej obecności portugalskiej, więc oni wtedy zaczęli ożywiać te misje, odnawiać, zaczęli wysyłać nowych misjonarzy, jezuici mogli wrócić, bo była potrzeba, tak? Polityka potrzebowała kościoła, więc proszę bardzo, zapraszamy, mogą tutaj ojcowie otwierać misje, jak najbardziej jest to potrzebne, tak? I od razu pojawiły się szkoły, szpitale misyjne. Jezuitów ponownie wyrzucono w 910 roku, bo wtedy też w Portugalii, w Lizbonie były, zdaje się, takie zawirowania masońskie, więc jezuici nie byli wtedy mile widziani i na ich miejsce przyjechali werbiści. Tutaj w Pieniężnie jest niedaleko seminarium werbistów, więc Państwo na pewno znają to zgromadzenie ojców werbistów. Byli tylko 5 lat i też zostali wyrzuceni. Dlaczego? Bo większość werbistów to jest zgromadzenie wywodzące się z Niemiec. Wtedy wybuchła I wojna światowa, więc wszyscy werbiści, którzy w większości byli albo Niemcami, albo Austriakami, byli od razu podejrzani, że kolaborują albo są szpiegami. I to zgromadzenie tylko tam 5 lat było i zostali też niestety wyrzuceni. Dopiero wrócili 25 lat temu, w 1997 roku.
Niestety Portugalia miała takie różne pomysły, żeby wyrzucać różne zgromadzenia, jak im nie odpowiadało, jak im coś się nie podobało. I od 26 roku znowu jakiś przełom w polityce Portugalii nastąpił i zaczęto wręcz dotować takie misje narodowe portugalskie. Dlaczego? Żeby za pomocą tych misji pokazać potęgę państwa kolonialnego, tak? Budujemy piękne, potężne kościoły, szkoły, szpitale, zdaje się 200 hektarów. Każda misja, która nowa powstawała, dostawała od rządu Portugalii 200 hektarów, żeby właśnie można było sobie swoje uprawy założyć, gospodarkę rolną prowadzić. To był taki dar rządu portugalskiego dla nowej misji, żeby właśnie przez to pokazać siłę, potęgę państwa. Tak? To był taki program cywilizacyjny i to dość dobrze funkcjonowało. Kilka takich kościołów, przykładów za chwilę pokażę. W 940 roku powstały 3 pierwsze diecezje. Tam wcześniej, w XVII wieku mówię, że była ta administracja apostolska, czyli tak jakby etap przed diecezją. Tak? To jest niekiedy, jeszcze zanim się otworzy diecezję, to się tworzy taką administrację apostolską, a pierwsze 3 diecezje w Mozambiku to powstały w 40 roku. Ale te misje, które początkowo powstawały przed II wojną światową, to były takie misje dla Europejczyków, tak? Wręcz to ewangelizowanie Afrykańczyków było bardzo ograniczone. Była taka raczej polityka, żeby ewentualnie szkołę zakładać albo ośrodek zdrowia, ale misje głównie były na wybrzeżu, tak? Tam, gdzie była duża obecność Europejczyków, Portugalczyków, to te misje były głównie dla nich. Nie? Dopiero po II wojnie światowej, właśnie jak misjonarze kombonianie przyjechali w 1947 roku do Mozambiku, oni zaczęli pracować z lokalną ludnością. Misja, gdzie ja byłem, w miejscowości Carapira, właśnie powstała w 1948 roku, czyli jedna z pierwszych, jaką misjonarze kombonianie tam zaczęli budować kościół i nawet jest taka historia, że przyjechał lokalny biskup z diecezji i powiedział: czemu wy budujecie misję w lesie? Komu to będzie służyło? No, lokalnym ludziom, ale w jego mentalności misja miała służyć Portugalczykom, Europejczykom, a ci lokalni ludzie, no to taka była mentalność wtedy, tak? Ale właśnie ci misjonarze komboniani to z innych zgromadzeń, misjonarze na przykład Konsolata, takie zgromadzenie w Polsce nieznane, misjonarze Matki Bożej Pocieszenia, zaczęli prowadzić misje dla lokalnej ludności, żeby właśnie ochrzcić, opowiedzieć im o Panu Bogu. I też, wiecie Państwo, w latach 60. zaczął się ruch niepodległościowy w Afryce. Wiele państw uzyskało niepodległość od Francji, od Wielkiej Brytanii. Portugalia nie chciała tej niepodległości dać. Tam była kilkanaście lat wojny takiej o niepodległość. Dopiero w 1975 roku Mozambik stał się państwem niepodległym. I wcześniej część misjonarzy, część zgromadzeń misyjnych właśnie wypowiadała się, żeby wreszcie dać niepodległość tym Mozambijczykom, że nie można, że takie jest oczekiwanie ludzi. I właśnie ci misjonarze byli prześladowani, właśnie znowu ojcowie na przykład Biali, też takie zgromadzenie typowo misyjne, zostało wydalone z Portugalii. Niektórzy misjonarze kombonianie zostali wydaleni za te poglądy wspierające niepodległość Mozambiku. Tutaj właśnie, to jest takie małe miasteczko, może ma 2-3 tysiące mieszkańców, a taki kościół naprawdę solidnie zbudowany na początku XX wieku, Muszunkwal. Teraz to ojcowie werbiści, którzy właśnie powrócili, prowadzą tam parafię. Tutaj akurat opuszczona misja, to był taki styl misyjny, taka ciekawostka, kościół, kaplica, szkoła. Kaplica, szkoła, że jednocześnie ten sam budynek służył w sobotę jako miejsce dla katechezy, w niedzielę jako miejsce sprawowania Eucharystii, a od poniedziałku do piątku jako szkoła. Tak? Fundusze też były ograniczone i w tym samym budynku nawet jest tak, że na ścianach przeciwległych są tablice wmurowane, a tutaj jest ołtarz, tak? Że to jednocześnie służyło i za szkołę, i za kaplicę, jeden taki budynek. To jest akurat taka opuszczona misja. Jak zaczęła się wojna domowa, to trzeba było to miejsce opuścić, było niebezpiecznie. Ale ten budynek można, tylko takie ruiny zostały, tak? I zakładano takie szkoły, kaplice.
jednocześnie, żeby tam prowadzić ewangelizację, sprawować sakramenty, a w inne dni tygodnia uczyć ludzi, nie uczyć te dzieci, bo tam nie było szkolnictwa publicznego, praktycznie tylko na misjach można było zdobyć jakiekolwiek wykształcenie. To jest nasza katedra, my należymy do diecezji Nakala, taki w sumie mały, skromny kościół, tak jak na polskie można powiedzieć warunki, ale to jest katedra naszej diecezji. Pod wezwaniem Nossa Senhora da Boa Viagem, czyli naszej Pani od dobrej podróży. Ten kościół widać daleka, jak statki przypływają, to marynarze widzieli, że już są blisko portu, że Matka Boża nad nimi czuwa i już są blisko domu, są już praktycznie bezpieczni. Mozambik po tej walce o niepodległość, jak zmarł Salazar, była rewolucja goździków w Portugalii, w końcu Mozambik uzyskał niepodległość i do władzy doszli komuniści, którzy zaczęli od razu taką politykę antykościelną. W starym stylu misyjnym było tak, że jak misja to nie była tylko kościół parafialny, ale była też szkoła i szpital. To było minimum. Zawsze musiała być kaplica, szkoła, szpital. Czyli prowadzono ewangelizację, edukację i opiekę zdrowotną. Zawsze taki był styl tych starych misji. No i oczywiście komuniści powiedzieli, że oni zadbają o tą strefę zdrowotną, strefę edukacyjną, bo to jest tak. Proszę? Duchową w pewnym sensie też oczywiście chcieli zadbać i znacjonalizowali te majątki kościelne, znacjonalizowali szkoły, szpitale, te pola, które służyły do produkcji rolnej, znacjonalizowali, zakazali jeżdżenia do wspólnot. O tym też powiemy, ale kościoły te misyjne polegają na tym, że jest kościół misyjny, parafialny i kilkadziesiąt albo kilkaset nawet wiosek, do których się dojeżdża, sprawować sakramenty albo prowadzić katechezę, więc zakazali, że księża nie mogą jeździć w interior, bo jest niebezpiecznie. Tak? To jest dla bezpieczeństwa oczywiście misjonarzy, jak tak to tłumaczono. I nawet niektóre misje zamknięto, zgromadzono księży na jednej takiej misji razem z siostrami zakonnymi, no i możecie sobie tutaj mieszkać, ale nie możecie pracować. Oczywiście wyjechali też Portugalczycy, wyjechali inżynierowie, lekarze, nauczyciele. Ludzie się bali, po prostu uciekali z Mozambiku, tak? Ci, którzy mogli, to uciekali do Portugalii czy do innych krajów. No i się od razu pojawił niedobór lekarzy, pojawił się niedobór profesorów, wybuchła epidemia cholery tam w naszej diecezji. No i komuniści nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? Bo do tej pory w szpitalach opieką zdrowotną zajmowały się głównie siostry zakonne, nawet miały leki z Włoch, leczyły chorych, były wykształcone w tym zakresie. Tych lekarzy lokalnych była garstka i z tą epidemią nie mogli sobie poradzić. Przyjechali przedstawiciele władz do tego miejsca, gdzie zgromadzono wszystkich misjonarzy i powiedzieli, że no, ta sytuacja związana z tą epidemią i oni by chcieli, żeby te siostry jednak wróciły do pracy, że tak by było lepiej. No i jedna taka siostra odważna się podniosła z miejsca i powiedziała: my możemy wrócić, ale wszyscy ojcowie, wszyscy księża też wracają. Jak nie, to nie. No i oni byli postawieni pod ścianą, powiedzieli: no dobrze, no to możecie wrócić. I to życie przynajmniej w centrach parafialnych zostało wznowione i można było przynajmniej w tych kościołach parafialnych jakieś tam życie religijne, ewangelizacyjne prowadzić, ale bardzo utrudnione było to jeżdżenie do tych oddalonych wspólnot. Raz, że właśnie trzeba było mieć zgodę od jakiegoś tam komendanta, oficjalny dokument, bo policja zatrzymywała. Dwa, że rzeczywiście była ta wojna domowa i niektóre miejsca były niebezpieczne, żeby się poruszać, więc niektóre wspólnoty przez kilkanaście lat tej wojny działały autonomicznie. Kilkanaście lat ludzie nie mieli dostępu do sakramentów, nie byli na Eucharystii, nie mieli kontaktu z księdzem, ale mimo to wiara tam przetrwała. To jest niesamowite, że ci ludzie, którzy ledwie dotknęli tej wiary katolickiej, bo dopiero na początku XX wieku, czy nawet po II wojnie te misje się zaczęły, a już po kilkunastu latach nie mogli się spotykać z księdzem. Już ksiądz nie mógł do nich jechać. To mimo to prowadzili tą katechezę własnymi siłami. Ludzie świeccy, prości rolnicy prowadzili modlitwę na różańcu. To, co pamiętali z katechezy, na którą tam chodzili przez kilka miesięcy, powtarzali. Ta wiara przetrwała. Jak się wojna domowa skończyła, okazało się, że te wspólnoty przetrwały, mimo że były
w izolacji. I byli też w tym czasie męczennicy. Tu jest taki, napisany jest kościół męczennika Cypriana. To nie jest jeszcze męczennik wyniesiony na ołtarze, ale jest taki plan, żeby go wynieść na ołtarze. To jest Mozambijczyk, lokalny katechista, bo właśnie ze względu na to, że kościół parafialny jest oddalony od wielu wiosek, gdzie mieszkają katolicy, szkoli się takiego katechistę, który odpowiada za katechezę w swojej miejscowości, tak? Żeby on w sobotę przygotowywał do sakramentów, do pierwszej komunii świętej, do chrztu, do sakramentu małżeństwa i on w sobotę prowadzi tą katechezę. I w czasie wojny domowej była tacy rebelianci z partii opozycyjnej, rzekomo walczyli z komunizmem, ale bardziej prześladowali prostych ludzi niż tych komunistów u władzy. I oni na przykład robili tak, że chodzili od wioski do wioski i mordowali ludzi, których podejrzewali o przynależność do tej partii rządzącej, tak? I przyszli do tej wioski i pytali, właśnie złapali tego kateistę i pytali, pokaż nam, kto jest sołtysem. Lider, no to po portugalsku mówi się lider, tak jakby wioski danej. Czyli taki sołtys, powiedz, kto jest sołtysem. I on widział, ten sołtys był muzułmaninem, to też jest ciekawe. I on widział, że ten sołtys siedzi przed swoim domem ze swoją rodziną, tak vis-a-vis. I on w takiej sytuacji postawionej powiedział, nie mogę wam powiedzieć, nie powiem wam. Odmówił, nie wydał, mógł powiedzieć, a to jest ten. Umyje ręce, co się z nim stanie, to mnie nie interesuje, nie? Nie byłaby jego jakoś tam wina, że kogoś zabił, nie? Po prostu, o to jest ten, pytacie, to proszę bardzo, to jest ten kolega. On nie powiedział, nie wskazał. I oni powiedzieli, skoro ty nie chcesz powiedzieć, kto jest tym sołtysem, no to ty nim jesteś, bo się boisz go wydać, nie? To cię zabijemy, nie? I on powiedział, a mogę się jeszcze pomodlić? Oni się zgodzili, poszedł do kaplicy, pomodlił się i potem został zabity, tak? Czyli obronił wartość, no nie wydał kogoś, tak? W obronie wartości chrześcijańskich stanął, obronił swojego sąsiada, muzułmanina i oddał swoje życie, tak, za wiarę. Więc mam nadzieję, że za kilkanaście lat może zostanie pierwszym błogosławionym z Mozambiku. To jest właśnie taki kościółek, kaplica jego upamiętniająca. Tam obok jest grób, gdzie jest pochowany. Tu jest dwóch takich kolejnych męczenników, kombonianów. To jest siostra kombonianka, siostra Teresa, a to jest Adolfo, brat Adolfo, też brat kombonianin, który był lekarzem. Jak widać tutaj leczył chorych i praktycznie jak Mozambik został niepodległy, większość lekarzy wyjechała, on był jedynym lekarzem w promieniu 100 kilometrów. I pojechał na kilka dni do biskupa odpocząć na taki urlop i potem jak wracał, jego samochód został oszczelany. Jest takie miejsce, gdzie jest zakręt, jest trochę pod górkę i tam ci rebelianci robili zasadzki. Jak widzieli samochód, myśleli, że jedzie jakiś rządowy samochód z tej partii rządzącej i właśnie został oszczelany. Jeszcze dojechał na naszą misję, krwawił i niestety zmarł. Nikt nie był w stanie mu pomóc. I dosłownie w tym samym miejscu, 2 lata wcześniej zginęła też ta siostra zakonna. W tym samym miejscu zrobiono zasadzkę. Akurat w tamtym wypadku to jechała taki konwój. Tak? Policja zorganizowała taki konwój dla bezpieczeństwa, czyli z przodu i z tyłu samochód policyjny, żeby bezpiecznie można było tą drogą przejechać. No i został ten konwój zaatakowany. Ta siostra spanikowała, zaczęła uciekać. No i też została zaszczelona na miejscu. Więc to są dwóch takich misjonarzy, dosłownie 20 kilometrów od misji, na której ja pracowałem, którzy oddali życie właśnie na misję, oddali życie za ludzi, którym służyli. Potem ci zabójcy tego brata przyszli na misję, na naszą misję i przeprosili, tak, że taki przypadek przy pracy, oni nie chcieli jego zabić, myśleli, że to samochód rządowy, jest im przykro. No. Ale już było za późno, tak, żeby przywrócić do życia, niestety. Relacje z islamem, tak jak wspomniałem wcześniej, muzułmanie byli przed chrześcijanami akurat właśnie w Mozambiku.
I do tej pory 20% w całym Mozambiku, 20% ludności stanowią muzułmanie, przy czym na północy, gdzie ta obecność muzułmańska jest dużo silniejsza, to jest mniej więcej tak pół na pół. A na wybrzeżu to są miejscowości właśnie jak ta wyspa Mozambik, praktycznie w 100% zamieszkane przez muzułmanów. No i ogromne w miastach można meczety zobaczyć, lśniące kopuły, wysokie minarety, finansowane z krajów arabskich. No niestety Kościół katolicki nie jest na tyle prężny, żeby takie wzniosłe budowle stawiać jak w Mozambiku stawiają muzułmanie. No i cały handel, biznes jest w rękach muzułmanów, tak? Taka właśnie biedniejsza warstwa ludności to chrześcijanie. No i niestety są też ataki terrorystyczne, wymierzone w misje, też oczywiście w rząd, tak? W placówki rządowe, w wojsko, ale też celem ataków są misje katolickie. Szczególnie w sąsiedniej prowincji Cabo Delgado, to jest prowincja na północ od naszej, ale sąsiednia, gdzie te misje są atakowane, wiele spalonych kościołów, szpitali, samochodów i tak dalej, kaplic. Tutaj to jest nasz biskup naszej diecezji Nacala, pochodzący z Hiszpanii, biskup Alberto, który odwiedził taką spaloną misję, na której zginęła ta siostra. To było w listopadzie 2020 roku, 1,5 roku temu, 150 km od nas. Siostra Maria di Coppi, ona tą misję zginęła jako męczennica. Nawet lokalne władze wiedziały, że będzie atak. Uciekły, nie poinformowały misjonarzy. O 21:00 przyszła uzbrojona banda, zaczęła palić domy, zaczęła zabijać, spaliła kościół, szkołę. I ta siostra, niemyślana, żeby uciekać, ratować swoje życie, pobiegła do internatu, żeby chronić dziewczęta, które były w internacie, i właśnie przed tym internatem została zaszczelona, zabita przez tych terrorystów, przez tą bandę. No i biskup też od razu 2 dni po tym zamachu pojechał, czy nawet dzień po tym zamachu pojechał do tej miejscowości. On okazał się też wykazał się taką odwagą, pojechał od razu, żeby zobaczyć, pokazać tak symbolicznie, że my jako Kościół, jako chrześcijanie wrócimy, przetrwamy. Czasowo ta misja była zawieszona, już jest wznowiona. Nie ustąpimy, tak? Nie damy przemocą sobie odebrać naszej pracy, naszej służby. Oczywiście to akurat jest w naszej prowincji. Ta misja Shipene to jest w naszej już prowincji, przekroczyli rzekę. Ale generalnie te ataki, prześladowania, no co są w sąsiedniej prowincji Cabo Delgado. Takie krótkie porównanie, jak wygląda Kościół w Mozambiku i wygląda Kościół w Polsce. Tam jest 12 diecezji na 800 000 km². W Polsce 41 na 300 000 km², więc Polska jest prawie 3 razy mniejsza niż Mozambik, a ma 3 razy więcej diecezji. Tak samo parafie. W Mozambiku 440, w Polsce 10 000. Księży jest w Mozambiku 650, w Polsce 24 000 prawie. Ale tutaj na przykład, jeżeli chodzi o seminarzystów, już się te proporcje wyrównują. 600 w Mozambiku, bo to są dane sprzed 2 lat, może teraz jest nawet 700. A Polska 1700. I u nas ta liczba seminarzystów spada. To nawet w Olsztynie była, tak słyszałem, że 1 albo 2 wyświęconych, tak, bardzo mało, tak, tutaj w diecezjalnym seminarium w Olsztynie. A tam trzeba budować nowe seminaria, rozbudowywać. I to z tym biskupem naszym kiedyś byłem w seminarium, pokazywał, nie mamy łóżek, nie mamy gdzie tych chłopaków przyjmować, trwają prace budowlane, pokoje trzeba robić, bo jest bardzo dużo powołań. Na przykład misjonarze kombonianie, tam 120 km od nas, mają prepostulantat, czyli taki pierwszy etap formacji misyjnej, mają 30 łóżek, a chłopaków co roku zgłasza się 80. Więc oni w ciągu pierwszych kilku dni muszą zrobić selekcję, muszą odrzucić 50 osób i to są osoby już wyselekcjonowane z parafii, tak? Bo na poziomie parafii jest dużo więcej, nie? No to każda parafia wybiera kilku najlepszych i z tych kilku najlepszych i tak trzeba robić ostrą selekcję, bo nie ma łóżek, nie ma gdzie ich fizycznie pomieścić, tak? Jest tylu chętnych młodych ludzi i dziewczyn, które chcą wstąpić do zgromadzeń zakonnych, żeńskich i także chłopaków, którzy chcą zostać księżmi czy braćmi zakonnymi, że fizycznie nie ma miejsca, trzeba cały czas rozbudowywać. Jest bardzo dużo powołań tam aktualnie.
Ogromne też parafie wiejskie, taka jak nasza, niektóre mają ponad 1000 km². No to są wielkości nawet 2-3 polskich powiatów. Ogromne dystanse, żeby do niektórych kaplic dojechać, to są 4-5 godzin samochodem w jedną stronę, bardzo dziurawymi drogami, wręcz niekiedy nieprzejezdnymi, jak jest pora deszczowa. Tak jak wspomniałem, to są tak zwane kaplice dojazdowe, po portugalsku comunidades, czyli wspólnoty oddalone od centrum parafialnego, gdzie jest osobna katecheza, gdzie jest prowadzona katecheza, jest liturgia słowa prowadzona przez odpowiedzialnego za wspólnotę, ale ksiądz może dojechać raz albo 2 razy w roku, albo raz na 2 lata niekiedy. Więc tam świeccy organizują życie religijne, bo niestety tych powołań jest wciąż za mało, nie ma i nawet jakby były te powołania, byliby księża, no to też trzeba tą parafię utrzymać, a ludzie są bardzo ubodzy. Tutaj właśnie wspominałem o tym, że to życie jest oparte na osobach świeckich, na prostych rolnikach, którzy całe życie pracują po kilkanaście godzin dziennie w polu, a w sobotę czy w niedzielę przebierają się, ubierają takie kolorowe szaty, jak to właśnie w afrykańskim kościele jest, i właśnie prowadzą katechezę, odpowiadają za liturgię słowa, przygotowują do sakramentów, odwiedzają wdowy, chorych, prowadzą taką służbę też miłosierdzia w ramach tych wspólnot. To są akurat tacy moi najbliżsi współpracownicy. Ja odpowiadałem tam za komisję Caritas i Pokoju i Sprawiedliwości, Justiça i Paz po portugalsku. I razem prowadziliśmy taką formację w poszczególnych strefach parafii. Kilka razy do roku jest parafia podzielona na 5 stref i w każdej z tej strefie 4-5 spotkań w ciągu roku prowadziliśmy. I raz właśnie z tymi tutaj mężczyznami, moimi dobrymi znajomymi, przyjaciółmi, tą formację prowadziliśmy, tak? To akurat takie nasze ostatnie spotkanie. To jest właśnie prości ludzie, rolnicy, którzy nic z tego nie mają materialnego, tak? To jest ich wolny czas, wolontariat na rzecz Kościoła, który oni podjęli. Niekiedy nie mają samochodów, nie mają motocykli, nikt z nich nie ma żadnego środka transportu, chyba 2 ma rower tylko, nie? Nawet na rower ich nie stać, więc niekiedy kilka godzin dziennie idą, żeby uczestniczyć w jakimś spotkaniu parafialnym, żeby na przykład pójść na formację, dowiedzieć się czegoś. Idą 6 godzin w upale, spotkanie trwa 3 godziny i 6 godzin wracają. Ale oni się nie męczą, oni tak kilka razy w roku idą, bo oni chcą. To jest dla nich ważne, pogłębić swoją wiarę, poznać Pana Boga i potem tą wiarę przekazywać innym we swoich wspólnotach. Ten mężczyzna tutaj trzeci od lewej, 65 lat, niekiedy mówił, żeby przyjść na spotkanie, wychodzi o 1:00 w nocy i idzie tam, spotkanie zaczyna się o 9 czy 10, 8 godzin, o 1:00 w nocy, w środku nocy wstaje i idzie, bo ma pracę do zrobienia, tak? Ma służbę w kościele. Spotkania parafialne wyglądają właśnie w taki sposób. Tutaj mieliśmy takie spotkanie o Wielkim Poście, tak? No, pod chmurką, pod drzewkiem, ławki wynieśliśmy z kaplicy, jest przewiew, trochę akurat lepsze warunki. Tam właśnie z siostrą zakonną mozambijską, z takiego zgromadzenia sióstr witorianek. Też zgromadzenia nie ma w Polsce. No i ja tam jestem, rozmawiamy o Wielkim Poście, tak? Zobaczcie, ile ludzi przyszło. Mogliby pracować, mogliby iść na pole, opiekować się rodzinami, ale nie, mimo to chcieli przyjść, usłyszeć o Panu Bogu, o Wielkim Poście, o koronce do Bożego Miłosierdzia też rozmawialiśmy. Tu po prawej stronie takie spotkanie formacyjne dla chłopaków, którzy rozeznają swoje powołanie. Dla dziewczyn też, bo też mogą oczywiście do zgromadzeń zakonnych, żeńskich. No i takie, każda parafia ma taką swoją grupę powołaniową i tutaj taką mamy salę, a nie inną, ubogą, ale spełnia swoją rolę. Właśnie taka nasza grupa powołaniowa, brat kombonianin z Niemiec i też siostra ta witorianka z Tanzanii. To jest jedna grupa, ja byłem odpowiedzialny za drugą grupę. Właśnie potem ci chłopacy 2 lata, czy dziewczyny 2 lata pogłębiają swoją wiarę i deklarują, do którego zgromadzenia chcieliby wstąpić i potem ksiądz proboszcz pisze im taką opinię, no i potem mogą się ubiegać o miejsce
właśnie w tej trudnej selekcji, żeby wstąpić do seminarium, tak? Czy postulantatu. Eucharystia, zobaczcie Państwo, jak wygląda, jakie skromne niekiedy warunki. To jest nasz ksiądz proboszcz, już akurat w zeszłym tygodniu opuścił misję, bo miał duże problemy zdrowotne, Kolumbijczyk. Wcale nie najgorsza, a ta kaplica są jeszcze gorsze, ale zobaczcie, no dziury w dachu, nieszczelne to wszystko, ale nie ma innych warunków. Po prawej stronie no też bardzo, no tutaj po lewej stronie przynajmniej jest blacha, po lewej stronie no, tylko folia na dachu. Ludzie siedzą na ziemi, no bardzo skromne warunki, tak? No aż trochę przykro patrzeć, ale no niestety nie ma takiego finansowania jak muzułmanie mają, mogą sobie pozwolić na wystawne meczety. My tutaj, może Państwo kojarzą taką akcję dla Mozambiku, wybudowaliśmy 2 kaplice w zeszłym roku. Może ktoś z Państwa wspierał, otrzymał przesyłkę na ten temat. Teraz zaczęliśmy budowę 3. kaplicy. 3 tygodnie temu właśnie ruszyła budowa 3. kaplicy, żeby właśnie w miejscach, gdzie są takie beznadziejne warunki do modlitwy, właśnie było takie dobre miejsce, żeby i pójść na katechezę i uczestniczyć w liturgii słowa czy we mszy świętej. Życie codzienne w Mozambiku, no niestety pranie, mycie w rzece, nie ma pralek, nie ma wodociągów. Ludzie żyją z tego, co wyprodukują na polu. Tak? My jesteśmy na parafii wiejskiej, rośnie tam maniok, orzeszki ziemne, kukurydza, niekiedy fasola, jak jest dobry rok. I ludzie po prostu żywią się tym, co im wyrośnie. Jak jest jakaś klęska żywiołowa, cyklon, szarańcza, nie ma jedzenia, jest problem głodu. Ale generalnie to się rzadko zdarza. Taki cyklon raz na 30 lat. Akurat 2 lata temu przeszedł, więc też organizowaliśmy pomoc humanitarną. Ale generalnie ludzie sobie radzą, mają te pole, mają tylko taką krótką motykę. To jest jedyne narzędzie, jakie mają. Nie ma traktorów, nie ma kombajnów, nie ma nawet wideł, nie ma żadnych takich skomplikowanych urządzeń. Jedyna taka krótka motyka, pochyleni w pół, od 4 nad ranem, dopóki słońce nie zacznie wysysać ostatnich sił, wtedy wracają do domu, po południu jeszcze wracają. Całe życie na tym polu. Dzieci 7-8-letnie też już pracują na polu z tą motyką, noszą chrust na opał, opiekują się młodszym rodzeństwem. Tam nie ma takiego sielskiego dzieciństwa, że plac zabaw, przedszkole językowe. Niestety. Oczywiście fajnie by było, jakby dzieci nie musiały pracować, ale niestety, żeby pomóc swojej rodzinie się utrzymać, trzeba pracować. I nawet dzieci, że inaczej by nie zjadły, tak? Można takie są. Widziałem kiedyś taki program dokumentalny, Dominika Kulczyk, pani bardzo bogata, jeździ do krajów afrykańskich, walczy z pracą dzieci. No piękne, szlachetne, takie idea bardzo ładna, nie? Tylko jak ona zabroni tym dzieciom pracować, to te dzieci będą głodne. Bo one muszą pomóc rodzicom w produkcji rolnej. To nie jest tak, że rodzice są chciwi na pieniądze i oni chcą te dzieci wykorzystać, żeby być jeszcze bogatsi. No nie, to jest tylko, żeby to minimum sobie zapewnić, więc no niestety nie jest takie życie, jakby pani Dominika Kulczyk chciała. A tutaj inne takie obrazki, tutaj ten mężczyzna cierpi na jakąś dziwną chorobę, odpadały mu palce od nogi, zabandażowali mu nogę, staraliśmy się mu pomóc. Zawieźliśmy go do szpitala wojewódzkiego, prowincjonalnego. 2 tygodnie go trzymali bez badań, po 2 tygodniach powiedzieli, że obetną mu nogę. Więc on w środku nocy uciekł z tego szpitala, bo powiedział, że lepiej nie mieć 4 palców niż nie mieć całej nogi. Staraliśmy się mu pomóc, ale no, ta służba zdrowia też jest na fatalnym poziomie niekiedy. No i tutaj jego dom, tam znaleźliśmy darczyńcę, który z Polski wspiera go comiesięcznie. No taki domek, jak Państwo widzą, to akurat nawet ma kraty w oknie, więc bogaty dom. Ale właśnie kryty folią, strzechą, zbudowany z gliny, taka mała weranda, żona, 4 dzieci. Tutaj transport taki, jaki jest w Mozambiku, tak jak widać, no, na ciężarówce, niebezpiecznie, na pace, worki z żywnością, żeby coś niekiedy sprzedać, jak jest jakaś nadprodukcja, można pojechać do miasta, jakiś tam worek kukurydzy sprzedać, mieć jakieś drobne pieniądze, żeby, nie wiem, kupić długopis dziecku do szkoły. Na przykład dużo dzieci nie chodzi do szkoły, bo rodzice nie mają złoty 50 na długopis, nie? Szkoła jest bezpłatna, oczywiście
komuniści zapewnili bezpłatną edukację dla wszystkich, ale trzeba mundurek, trzeba długopis, trzeba zeszyt. No to w sumie może kosztuje 30 zł, nie? Ale skąd miał 30 zł? Na polu 30 zł nie wyrośnie, więc niekiedy nawet tego nie ma. Niekiedy pieszo jest do szkoły 4 godziny, więc dziecko musiałoby chodzić o 4 nad ranem i wracałoby o 20, nie? Więc niekiedy te sytuacje są bardzo trudne, tak? Pani robi mąkę z mandioka z dzieckiem na plecach, przywiązanym w chuście. No i bardzo ciężka praca, dużo siły to wymaga. Celności tak, żeby tego pojemnika z suchym mandiokiem nie przewrócić. No i pani tak kilka godzin będzie robiła mąkę. Tak. Oczywiście pani mogłaby sobie zanieść ten worek mandioku do młyna, zapłacić i by je zmienili w 5 minut, tak? Ale problem jest z tym czasownikiem zapłacić nie ma za co, tak? Więc kilka godzin będzie tak ubijała, żeby mieć tą mąkę. Potem robi się z tego taką papkę, taką mamałygę, paskudne w smaku, ale zapycha brzuch, tak? I przynajmniej jest w stanie się wyżywić, tak? Pani bardzo sympatyczna, zapraszała nas kilka razy na kolację, tam jej mąż pracuje w takiej kopalni nielegalnej, jakiś szuka takich kamieni, sprzedaje, więc to jest nawet dość zamożna rodzina, tak? I taka sympatyczna, zawsze nas tam zapraszała do siebie do domu, tam przychodzi, ona mieszka między kościołem a cmentarzem, więc tam zawsze się witaliśmy z nią. No. Cyklon, wspominałem, że 2 lata temu przeżyłem cyklon, zobaczcie państwo. Kilkanaście godzin było takiej wichury, deszczu, kilkanaście, no nie tak, bo w Polsce może jest burza, 20 minut, niekiedy tak jest problem, tak, że zalało drogi, coś się stało, kilkanaście godzin, a domy nie są takie jak nasze murowane, tylko widzieli państwo, gliniane domy kryte strzechą, wszystkie były 90% ruina, kaplice ruina, kukurydza położona, mosty zarwane, no naprawdę totalny dramat. Pamiętam, że wtedy, no my w murowanym domu na misji, nie byliśmy świadomi, jakie ten cyklon wyrządził spustoszenie. Pamiętam, że tam jeszcze ten deszcz padał, nie wychodziliśmy z domu, ale proboszcz wyszedł pierwszy i przychodzi do nas, mówi, ludzie stracili domy, nie mogą wejść do kościoła, małe dzieci się często zimna, kobiety przyszły pod kościół, co my zrobimy? Mówię, no, ale czemu nie mogą wejść do kościoła? Nie? Takie miałem myślenie, że no ja wiem, że to jest przestrzeń sakralna, poświęcona Panu Bogu, ale przynajmniej, żeby się schronić, nie? Na chwilę. Nie rozumiałem, czemu on tak zabrania, nie? Tak mi się wydawało. I potem wszedłem do tego kościoła, okazało, że się wali sufit w tym kościele. Ten porządnie zbudowany, tutaj widać jego fragment. Zerwało niektóre dachówki, sufit, taki był teto falso, to się mówi po portugalsku, czyli taki sufit, nie? Z takich płyt zrobiony. To się wszystko waliło do środka, walała się woda. Oni nie mogli wejść, bo było niebezpiecznie. Nie, proboszcz nie zabraniał im, tylko naprawdę w środku też było jeszcze niebezpiecznie. Zorganizowaliśmy taką salę na szybko, żeby te matki z dziećmi chociaż mogły się schronić. Gotowaliśmy przez tydzień dla nich jedzenie tam, bo było totalnie, nawet zagrożenie, że te dzieci z tego zimna, z tego wychłodzenia mogą umrzeć, nie? Więc tym matkom z dziećmi staraliśmy się jakoś pomóc, ale też nie mieliśmy za dużo przestrzeni. Tutaj taki przykładowy dom zrujnowany, wygląda jak wysypisko śmieci. Totalnie zrównany z ziemią, widać tam jakąś taczkę, jakieś ubrania. Ludzie stracili wszystko, dokumenty, właśnie odzież, naczynia. To totalne gruzowisko. Jak się przeszło przez wioskę, niekiedy jedna ściana stała, 2 ściany, albo nic nie zostało. Drzewa się na domy pozawalały. Tutaj akurat przykład jakiej pomocy, jaką zorganizowaliśmy. Matka zmarła, ojciec został z 5 czy 6 dzieci. Ta najstarsza dziewczyna to też jest jego córka, ma już swoje dziecko i on został sam. Więc nawet takie najmłodsze dziecko, nawet chyba go tu nie ma, albo nie ma go chyba na tym zdjęciu. Musieliśmy kupować mleko w proszku, bo jeszcze matka go karmiła, ojciec nie był w stanie wykarmić, musieliśmy też tą rodziną się zająć. Jak matka umrze i ojciec zostanie z 5 dzieci, bardzo trudna sytuacja. Pomagaliśmy też osobom niepełnosprawnym.
mamy taki projekt adopcji na odległość, kilka, 30 około osób niepełnosprawnych nagraliśmy. Szukaliśmy darczyńców w Polsce, którzy wysyłają regularnie właśnie darowizny na konkretną osobę. My za wszystkie te pieniądze właśnie kupujemy jakąś kukurydzę, fasolę, ubranie, koszulkę, jakieś takie mydło, podstawowe takie produkty, tak? To jest taka Fundacja Katolicka Betel Archidiecezji Częstochowskiej, która właśnie nam to organizuje, tak? My tam na miejscu, a oni tutaj z polskiej perspektywy organizują. Właśnie ten dyrektor tam był 3 razy u nas, chce taki dom dla niepełnosprawnych wybudować, już ma 2 domy w Afryce, więc mamy taką współpracę z nim. I tak staramy się pomagać takim właśnie osobom niepełnosprawnym. Tutaj kupiliśmy dziewczynie nogę, zobaczcie Państwo, no. Ona weszła do ogniska, jak miała 6 latek. Wyszła z domu, z łóżka wstała i jeszcze się tliło ognisko przed domem i spaliła sobie nóżkę w ognisku. Nie? Tak jej się stopiła cała noga, trzeba było tą nóżkę amputować. Nie chodziła do szkoły, bo nie miała jak, z tą jedną nogą. Kupiliśmy jej kulę i zaczęła chodzić do szkoły. Żorzina się nazywa. A tutaj taka para, mówią, że ci państwo mają 100 lat. No oczywiście trudno, no nie mają żadnej metryki aktu urodzenia, ale naprawdę wszyscy mówią, że oni tutaj byli od zawsze, zawsze razem. Takie też piękne świadectwo, bo niekiedy te rodziny afrykańskie no niekiedy nie są trwałe. Tak? Często, szczególnie mężczyźni opuszczają swoje żony, a tutaj przynajmniej kilkadziesiąt lat, może jej 60 lat albo 70 lat, ci państwo są razem, mieszkają, rodzina im pomaga, my też staraliśmy się jakoś pomóc. Ta pani kiedyś robiła takie piękne, jak była zdrowsza, teraz już praktycznie nie jest w stanie, takie piękne maty z trzciny, z trawy suchej. Takie maty, na których się siada, tam może gdzieś było widać, tak, w tej kaplicy, bo jest takie maty pani robiła, na tym zarabiała na życie. Teraz już wzrok, ręce są niesprawne, ale właśnie żyją jako małżeństwo. Może i 80 lat razem, dajmy im, że są razem 80 lat. No. To jest ta nasze te kaplice, które zbudowaliśmy, cały ten projekt. Tutaj nasz biskup, który przyjechał na otwarcie tej kaplicy, poświęcił ją, odprawił tam pierwszą Eucharystię. No może się wydawać, że skromna, tak, ale w porównaniu do tego, co tam było wcześniej, do tej krytej Szczechą, no to jest luksus, proszę Państwa. To jest naprawdę luksus. Będzie służył może i 100 lat. No, nawet buty ściągają przed wejściem do kaplicy, nie? Żeby o nią dbać. Mają drzwi, mają okna, kryta blachą, struktura żelbetonowa, tutaj struktura dachu też metalowa. To jest naprawdę luksusowa kaplica. Przydałoby się jeszcze takich 30 zbudować, ale kroczek po kroczku może jakoś tam będziemy kontynuowali. Dystrybucja nasion. Też ten cyklon zniszczył pola. Tak? Bardzo mało w tym roku, w tamtym roku, gdzie był cyklon 2022, udało się zebrać, bo położył kukurydzę, zniszczył fasolę. Żniwa były bardzo słabe i ludzie potem, jak była kolejna pora zasiewu, nie mieli czym zasiać, więc my kupiliśmy zboże, nasiona kukurydzy i fasoli i dystrybuowaliśmy dla najbiedniejszych, czyli wdów, osób niepełnosprawnych, samotnym matkom, ale powiedzieliśmy im, że jak będą żniwa, tą samą ilość mają zwrócić do parafii, my przetrzymamy przez kilka miesięcy i inne osoby dostaną. I większość ludzi się z tego wywiązała. Nie, bo to przecież nikt na policję takiej osoby nie zgłosi, tak? To jest ich takie honorowe zobowiązanie i większość, 80%, 90% się wywiązała. By nawet osoby, pamiętam takie świadectwo, starsza pani, bo tam ustaliliśmy, że tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie będzie zbiórka, żeby oddać te nasiona. Nie? Tak było ogłoszone. Przyszła taka pani, starusieńka, boso i powiedziała: przepraszam, ale ja wszystko zjadłam, nie mam co oddać, ale przyszłam, żeby powiedzieć i przeprosić. No, niesamowita historia, bo przecież nikt by do tej pani nie miał pretensji, no bo wiadomo, są różne, a ona przyszła, powiedziała, przeprosiła, zjadłam wszystko, nie mam co oddać. Ale no, bo są takie stereotypy, tak, że oni kradną, są leniwi, to się słyszy, nie? Im się nie chce, oni czekają tylko na pomoc z zewnątrz. No naprawdę, no są... Wiadomo, w miastach jest inaczej, nie? Bo w miastach jest takie i rozluźnienie, i
też brak perspektyw, nie ma tej takiej codziennej pracy, tylko tam jest na przykład więcej agresji czy kradzieży, ale na wioskach ludzie są naprawdę tacy prości, przywiązani do tej ziemi, tacy uczciwi w większości, tak? Bo w każdej społeczności są wyjątki, jakieś takie czarne owce, nie? Że ta bieda nawet popycha do jakichś przestępstw, ale tego, co ja tam doświadczyłem, no to naprawdę są takie osoby, którym można zaufać. Tutaj też otworzyliśmy takie przedszkole przy jednej z kaplic, taki program pilotażowy. Tam obowiązek szkolny jest od 6 roku życia, żeby nie było zbyt radykalnej zmiany w stylu życia dla tych dzieci, to dla 4-5-latków otworzyliśmy coś w stylu takiego przedszkola. To nie jest osobny budynek, tylko przygotowaliśmy 3 takich nauczycieli, żeby 3 razy w tygodniu po 2 godziny po południu siadli z nimi, tam nauczyli ich liczyć do 10, parę literek, takie wprowadzili, trochę zabawa, trochę takie Mieliśmy taki scenariusz, bo w innej parafii to już funkcjonuje tam w kilkudziesięciu miejscach i za pomocą tego scenariusza w jednym miejscu, w jednej kaplicy przygotowaliśmy takie przedszkole. W tym roku już w kilku miejscach. Potem tak stopniowo będziemy to rozwijali, ale to był taki program pilotażowy. Te dzieci po kilku tygodniach. Grande. Pequeño. Oh. Vamos lá. Você sabe contar? Número 1, 2, sabe? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. I już liczą do 5, po 2 czy 3 tygodniach, proszę bardzo, jakie szczęśliwe, tak? I też się czują ważne, szczęśliwe, że uczestniczą w czymś ważnym. One wiedzą, że bardzo chętnie uczestniczą, frekwencja jest dobra. Tak się o to obawialiśmy, nie? Czy rodzice będą chcieli posłać, czy dzieci będą chciały uczestniczyć. Rodzice posyłają, nawet jakieś ofiary dla tych nauczycieli składają, dobrowolne ofiary, co mogą to dają, ci co nie mogą dają mniej. Dzieci przychodzą, bardzo się cieszą, te 2 godziny 3 razy w tygodniu. No i tak pod chmurką, pod drzewkiem, jakieś takie trochę zabawy, trochę rozrywki. To jest z tych nauczycieli tam uśmiechnięty. Tutaj przykład mszy świętej, jakiegoś, nie, to jest akurat wejście do kaplicy. W lokalnym języku śpiew. I to są ci prości rolnicy, tak? Odpowiedzialni za wspólnotę, właśnie odpowiedzialni za katechezę. To są prości rolnicy, którzy całe życie pracują z motyką, a tutaj właśnie organizują liturgię słowa, ubierają ładne ubrania i organizują życie parafialne. Akurat jest wizyta księdza, to towarzyszą, czytają nam przy świętej. No i tak wygląda właśnie życie religijne w Mozambiku, tak? Uboga, prosta kaplica, ludzie pełni entuzjazmu, śpiewają, stroją kaplicę na ile mogą, właśnie tymi obrysami, kolorowo. Na ile mogą, na tyle starają się tego Pana Boga uczcić. Takie są warunki do modlitwy, tak? Siedzą na ziemi, na tych matach, ale to ich nie zniechęca, tak? My mamy piękne niekiedy kościoły, murowane, kolorowe, wyremontowane i ludzie się nie chcą w nich modlić, tak? Tutaj sytuacja po zerwaniu mostu. Wiele miejscowości, miasteczek było odciętych od świata. Był cyklon, wezbrała rzeka, zmyła most i oczywiście ludzie zorganizowali się, zrobili takie prowizoryczne drabiny. Myśmy tam jechali na prymicy księdza. Trzeba było pojechać na pacę samochodu, potem na pacę traktora, potem na pacę ciężarówki. 3 razy zmienialiśmy środek transportu, żeby pojechać na mszę prymicyjną i przez tą drabinę też musieliśmy przechodzić. Niestety z garkami, nawet motocykle pchają, rowery po tej drabinie. To jest siostra księdza teraz, co idzie z tą pokrywką, ale on chciał właśnie tą mszę prymicyjną odprawić z wioski ubogiej, z której pochodzi. On jest z tego zgromadzenia misjonarzy konsolata. Tutaj właśnie wracamy z tej prymicji. W mszy prymicyjnej 15 osób na pacę i 2 osoby w środku. Mamy tutaj 4 księży i 2 księży w środku, czyli 6 księży, 9 świeckich. Spróbujemy się nie zabić. I tu w tym 6 księży tu jedzie na tym samochodzie, jeszcze 9 osób świeckich, właśnie rodzina księdza, my ja jako świecki misjonarz i tacy pomocnicy z parafii.
No i biskup niestety nie był w stanie dojechać wtedy. No i tak się podróżuje, tak wygląda życie. Względy bezpieczeństwa schodzą na dalszy plan niekiedy. O, tutaj zobaczcie Państwo tam w tle mała dziewczynka będzie niosła chrust. Też te małe dzieci pracują. Razem z właśnie pewnie mama, starsza siostra. Tutaj nawet Nie ma jakiejś taryfy ulgowej. Pracują, znoszą drewno znalezione w buszu, żeby można było na czymś gotować posiłek. To malutkie dziecko ma na głowie już sporą kubkę zebranych gałęzi. Tutaj chłopczyk niepełnosprawny, ma taką sparaliżowaną jedną nóżkę. Jak przyjechaliśmy, nie mam tego filmiku, straciłem połowę zdjęć tydzień temu niestety z całej mojej misji, ale miał po prostu kij. Ten kij sobie owijał koło nogi i tak rękami odpychał się jakby wiosłem, nie? Może mogą sobie Państwo wyobrazić, jak on to chodził. Ma 9 lat, nigdy nie chodził do szkoły, no bo zdrowe dziecko ma 3 godziny pieszo do szkoły, a niepełnosprawne 5-6 godzin wyszedł. Za pomocą tego kijka owiniętego dookoła nogi kupiliśmy mu kule inwalidzkie. Właśnie z tego projektu Adopcji na Odległość pierwszy raz idzie o kulach. Potem jak nas widział, to biegał na tych kulach, cieszył się, przytulał się, uśmiechnięty taki. No, bardzo odżył, nie? Zaczął być ważny, ktoś go zaczął odwiedzać, coś zaczął dostawać. A tutaj piekarnia. Zobaczcie Państwo, jak wygląda piekarnia w naszej wiosce. Pani Teresa Manuel robi chleb. W Polsce sanepid dawno by panią zamknął, a my tutaj kupujemy. Kiedyś kupowaliśmy w piekarni, teraz częściowo kupujemy chleb tutaj. Tak się robi kluseczki powiedzmy na chleb, ciasto gotowuje i potem tam będzie na ognisku smażone. Przygotowane. Duże chlebki po 5 metikali, małe po 3. Dużo ciasta zostało zrobione i potem jej syn sprzedaje pod szpitalem dla chętnych. To są nasi dosyć dobrzy znajomi. Jej mąż właśnie pracuje w tej komisji Caritas, dużo mi pomagał właśnie z nim niepełnosprawnych odwiedzać. On zna właśnie wszystkich niepełnosprawnych, ubogich, więc bardzo dużo z jej mężem akurat współpracowaliśmy, odwiedzaliśmy się nawzajem i tak dalej. Taka bardzo sympatyczna rodzina, z którą mamy też taką przyjacielską relację. I no, w czasie tego cyklonu drzewo im na dach spadło. Potem babcia, czyli mama tej pani, wysłała swojego wnuczka po piasek do kopalni, no takie kopalni, takie dziury w ziemi. Piasek przysypał, to dziecko zmarło. Babcia poszła do więzienia, trzeba było płacić łapówki, żeby ona z tego więzienia wyszła, więc no, ta rodzina też przeżyła swoje dramaty, ale mimo to no, bardzo jest taka sympatyczna, otwarta, mimo tych cierpień. Tutaj wypiek chleba. To już mama przygotowała ciasto i syn wypieka. Jest taki garnek przykryty, na górze się robi ognisko i w środku ten chlebek się wypieka. A potem cały dzień będzie siedział przed szpitalem i sprzedawał, tak? O. Też od nich kupowaliśmy chleb, właśnie jedliśmy. To bardzo dobry. Polecam. Nie, to jest mąka pszenna. Oczywiście trzeba kupować, nie? Trzeba iść na targ, kupić no i potem robić, tak? Bo ja się nie znam na piekarnictwie, czy z kukurydzianej trzeba czymś wymieszać, tak? Na samej kukurydzianej nie wyrośnie, nie wiem, może któraś z pań wie, ale no, to się kupuje sprowadzoną mąkę pszenną i wtedy się z tego robi, nie? No, ten ojciec kiedyś nas poprosił, kupiliśmy mu tą mąkę i potem on nam w chlebie oddał, tak? Zrobiliśmy z nim taki biznes. O, tak się buduje, tu akurat budują kaplicę. Zobaczcie Państwo. Tak się buduje tutaj domy. Robi się takie cegiełki. Pode continuarsi. Tak się buduje się takie cegiełki z błota i potem się błotem je wiąże z sobą. Przy większej wichurze niestety to się rozsypie, ale tutaj się wyrabia tą zaprawę
cegły już wysychały kilkanaście dni na słońcu, też z tego samego błota. No i tak się budujesz tutaj. Jeden róg stoi. Budowana jest kolejna ściana. Taka to praca. Do kolejnego cyklonu. A tutaj akurat mama z córką przygotowuje mąkę. Dziecko mogłoby się uczyć, tak? W Polsce pewnie by odrabiało lekcje albo bawiło się z koleżankami na placu zabaw, a tutaj trzeba zrobić mąkę. Tak się robi mąkę z manioka. Maniok się najpierw suszy na taką twardą bryłę. Wrzuca się tutaj do takiego drewna i później ubija się. Nawet najmniejsze dzieci już też ubijają. O, tutaj pani garnek lepi, proszę państwa. No, to nie jest jakaś atrakcja dla turystów, czy jakieś niekiedy w Polsce można, jak to się mówi, w jakimś skansenie, jakieś takie warsztaty lepienia garnków. No nie, pani nie pójdzie do Ikei, nie kupi sobie garka czy miski, lepi sobie sama. To akurat jest w takim parku narodowym, tam jest najwyższy szczyt Mozambiku, tam będę takie wycieczce, no i zobaczyłem, że pani sobie, nawet koła garcarskiego nie ma, nie? Sobie tak po prostu lepi z tego błotka jakiś taki garnek, no bo nie jest w stanie sobie kupić, tak? Większość ludzi jednak używa takich plastikowe, chińskie naczynia tanie, ale pani tutaj no, nawet na takie chińskie naczynie nie ma. Zobaczcie jaki dom, nawet patyki przysypane, ułożone z kamyczką. Tam akurat są góry, no to jest więcej kamyczków. Patyki, kamyczki, nawet nie ma żadnej zaprawy, nie? Jeszcze biedniejszy rejon niż ten nasz. Tutaj jesteśmy w takim sierocińcu prowadzonym przez siostry zakonne i dziewczyny nas przywitały śpiewem. W sierocińcu to jest przykład takiego śpiewu lokalnego. To jest siostra z Hiszpanii, która ponad 50 lat temu przyjechała. Od tej pory mieszka na misji. Przyjechało 6 takich Hiszpanek w 1973 roku, czyli 50 lat temu. Jeszcze 2 żyją. Teraz już są, wiadomo, siostry lokalne z Mozambiku. No i piękne świadectwo. To, co te siostry tam robią, mają 3 sierocińce, mają pokoje gościnne na rekolekcje, produkują ser, mleko, pomagają chorym. No niesamowite zaangażowanie. Jeśli pytałem ją, kiedy siostra była w Hiszpanii ostatni raz? Ona mówi, 15 lat temu, a nawet rodziny swojej nie odwiedziłam. Nie miałam czasu, ja tylko tam, żeby jakieś pieniądze prosić, jałmużnę. No niesamowicie dedykowana siostra misją. Nie mam akurat tego na zdjęciu, nie pokażę, ale jest taki cmentarz, właśnie gdzie są te siostry pochowane, które zmarły już. Ale właśnie nie jest napisane urodził się, i potem jest napisane zmarł. Tylko narodził się do wieczności na tym cmentarzu, nie? Jest tak jakby 2 daty urodzenia, nie? Urodził się w życiu doczesnym i urodził się do wieczności, tak jest napisane. Nasceu para vida eterna, narodził się do życia wiecznego. Piękne, to tak, myślę, że na każdym nagrobku powinniśmy tak napisać. To jest akurat radość teraz z zmartwychwstania Pana Jezusa, msza święta wielkanocna. Moja siostra jest nauczycielką w szkole i poprosiła mnie też, żeby tak opowiedzieć o Afryce, właśnie tam dzieciom ze szkoły. Jak puściłem ten filmik, to się dzieci pytały, czemu ta impreza była w kościele. Ja mówię, to nie jest impreza, to jest msza święta. Ludzie się cieszą, że Pan Jezus zmartwychwstał, a to nie jest dyskoteka. Nie, no tak ludzie śpiewają, tańczą i przeżywają mszę świętą. Tak, dziękuję za uwagę. Słucham